Witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj chciałbym zaprezentować grę Story of Seasons Friends of Mineral Town. I ta gra jest po prostu niczym innym jak remake'iem gry Harvest Moon Friends of Mineral Town z Game Boya Advance. Jest to gra, którą miałem na Game Boyu Advance, dlatego i nawet trochę pamiętam, że wtedy w nią grałem. Właśnie nie pamiętam, czy miałem, nawet prawie się nazywa tak jak ja. Nawet nie pamiętam, czy miałem ją, powiedzmy, że wiosną. Bo to nie jest dotykowe, co ja zapomniałem. Że miałem ją, tylko nie pamiętam, czy może być normal. Nie pamiętam, czy miałem oryginał, czy grałem w nią na programatorze. Niestety w tym momencie nie mogę sobie tego przypomnieć. Ale o co chodzi? Jest to, to Harvest Moon, to chyba nie trzeba nikomu tej serii przedstawiać. Jest to seria gier, która zapoczątkowała tak naprawdę taki gatunek jak gry, takie zabawa w życie, czyli uprawianie gospodarstwa, i chyba pierwsza część to była na SNESie, jak dobrze pamiętam. I była też wersja na Game Boya, jeszcze czarno-białego. I o co tu chodzi? Tutaj chodzi o to, że właśnie jesteśmy takim chłopcem lub dziewczynką, zależy jaką postać stworzymy. I odziedziczamy po naszym chyba dziadku czy wujku taką farmę. Tylko tutaj właśnie są wspomnienia jakieś tam, jak on był dzieckiem, przyjeżdżał na tą farmę. Więc to oczywiście wstęp. No nie da się niestety pominąć. Wstęp może być trochę nudny, ale wprowadza nas w ten klimat, że pokazuje, że po prostu ten chłopiec czy dziewczynka ma jakieś tam, jest związana jakoś emocjonalnie z tą farmą, tak mi się wydaje. Więc tutaj olewam to na razie, żeby przejść tylko do rzeczy konkretnie. No i taką grą teraz bardzo popularną od paru lat jest Stardew Valley, które jest oczywiście bardzo inspirowane Harvest Moonem. Więc tak, minęło 20 lat, wyrosłeś, dziadek kochał tą farmę, wiesz o tym. Byłby szczęśliwy, gdybyś to miał. Czy weźmiesz tą farmę? No oczywiście, że tak. Świetnie, świetnie. Jesteś nowym tutaj mieszkańcem Mineral Town. Jak nazwę swoją farmę? Nazwę ją po prostu. Nazwę ją Farma. Tak bardzo oryginalnie ją nazwę. Dobra. Farma. Jak Cezary. Farm. Ok. No i tutaj oczywiście to jest gra, która wymaga troszeczkę posiedzenia nad nią, żeby się czegoś tam nauczyć. Ok, wstaliśmy. Możemy już sobie biegać po naszym domku. Też ważne jest oglądanie telewizji, żeby tam prognozę pogody poznać i takie różne rzeczy, no ale teraz nie będę się w to zagłębiał. Oczywiście początki, to nas uczą zasad w ogóle tutaj funkcjonowania na tej wyspie, farmie, w tym Mineral Town. Bo on tutaj mi może dać różne porady właśnie. Oczywiście polecam z tego wszystkiego skorzystać, gdyby się grało w to już tak na poważnie. Teraz chciałem tylko tutaj troszeczkę pobiegać, pokazać, jak to wszystko wygląda z grubsza. I ten przychodzi facecik, on zajmuje się tym, że tutaj mamy taką skrzynię i on będzie co dzień przychodził i z tej skrzyni będzie kupował rzeczy, które my tam skitramy po prostu, czyli to, co zbierzemy, jakieś plony na farmie, możemy je sprzedawać poprzez wkładanie ich właśnie do tej skrzyni, czy to mleko, czy warzywa, owoce, zboże i takie tam różne rzeczy. Nawet nie wiem, czy nawet chwastów się nie da sprzedawać, już nie pamiętam. Właśnie winogronka jakieś znaleźliśmy. Właśnie można zbierać chwasty. I jakie są charakterystyczne cechy? Tak, tutaj te rzepy, czy tam serduszka, to jest nasz poziom staminy. I jak będziemy na przykład pracować właśnie zbierając te różne śmieci, czy tam uprawiając ten ogródek i tak dalej, to będziemy się męczyć. No i jak się zmęczymy już na maksa, oczywiście tam czym cięższą pracę będziemy wykonywać, tym bardziej się będziemy męczyć, więc jak
wysiłek już na maksa nam spadnie ten pasek, to już nie będziemy danego dnia mogli nic więcej pracować. Czyli tak dość realistycznie, prawda? Kamień mogę też? Też mogę podnieść kamień. Co jeszcze mogę? No i tutaj jest obórka taka. Tylko jeszcze na razie to wszystko jest stajnia chyba. Wszystko to na razie jeszcze jest puste. To mamy na razie białą kartę, tak? To wszystko jest zachrzewione. Nie ma tu nic. Dopiero musimy to wszystko oczyścić, jak widać, i dopiero potem zacząć kupować nasiona, wysiewać te nasiona i dopiero później będziemy mogli. Tutaj możemy coś sprzedać, tak? To jest taki tutorial. I teraz przykładowo możemy sprzedać 9 tych chwastów. 8. No sprzedajmy te wszystkie śmieci, powiedzmy. Te owoce na razie sobie zostawię. Za 30... Nie, aha, bo tu była cena podana. A tu nie jest napisane, no to nie wiem. A, za 19 łącznie, tak? Czyli po jednej monecie za sztukę. Więc to pewnie się nie opłaca. Myślę, że jakiś byśmy lepszy użytek mogli z tego zrobić. Tu mamy co? Chyba właśnie tutaj się zwierzątka trzyma, tak? To jakieś pewnie krowy albo coś. Więc to wszystko, żeby to wszystko ogarnąć, no to jest szmat czasu. Droga jakaś do lasu. Nie wiem, czy mam już mapę. Mapa. O właśnie, jaka fajna mapa. Więc tutaj się mieści nasza farma w tym oto miejscu, gdzie pokazuję. Tu jest co, nie wiem, co tu jest, jakiś tartak może, czy coś. Tu są chyba gorące źródła. Hot Springs, tak. Workshop, więc tu pewnie się coś tam buduje. I rancho kogoś. Plaza, no to jest, podejrzewam, że taki rynek jakby. Co tam jeszcze jest? Inn, czyli zajazd taki. Tu są jakieś, biblioteka, domki jakieś prywatne, sklep ogólny, klinika, kościół nawet jest, proszę bardzo. Jakbyśmy poszli właśnie do sklepu General Store, to może byśmy właśnie mogli kupić jakieś narzędzia. Także no, to nie jest gra, która się rozkręca momentalnie. Tutaj trzeba nad nią posiedzieć. No ale to tu grafika jest dość boga. Możecie sobie porównać właśnie wpisując w YouTube Harvest Moon Friends of Mineral Town, jak wyglądał oryginał na Game Boyu. Wyglądał bardzo podobnie. Nie wiem, czy jeszcze wyżej nie trzeba było iść. Wyglądał bardzo podobnie do tego. No ale jest to fajna gra do grania mobilnego, bo właśnie wymaga tutaj takich trochę nakładu pracy, ale też można grać w dość krótkich sesjach, z tego względu, że można coś tam zrobić, posiać, podlać i... Aha, czyli tu są nasionka, możemy różnego rodzaju kupować. Ja myślałem, że tu będzie można łopaty kupować albo jakieś takie rzeczy. Tutaj mamy, proszę bardzo, nasiona ziemniaków. Nie wiedziałem, że ziemniaki z nasion chyba wysiewa. Jedzenie. Trzeba dobrze zacząć, bo też mamy tylko 500G tej naszej waluty. Więc jeżeli źle zaczniemy, no to możemy się wyprztykać z kasy i utknąć jakoś. Ciekawe, czy właśnie da się to spieprzyć totalnie grę, żeby nie dało się później już nic zrobić. To jest taki rynek, jakby tu pewnie się jakieś wydarzenia odbywają. To by była dobra gra do pokazania, gdyby się już pograło w nią z kilkadziesiąt godzin i wtedy można by się pochwalić swoimi dokonaniami, bo tak w tym momencie to nie ma za bardzo co pokazywać. Mamy tylko zachwaszczone pole. O, a może tutaj coś... Czy on może mi coś zrobić? Pewnie nie na ten moment. No trzeba to wszystko powoli rozgryzać. Podejrzewam, że pierwsze kilka godzin w tej grze to jest takie troszkę chodzenie po omacku. O, przyszedł ten koleżka. Tutaj mamy maila. Workshop tam był jeszcze na dole. To jeszcze tylko to sprawdzę. Chciałem zobaczyć, czy będę mógł tam pójść i właśnie jakieś narzędzia sobie ogarnąć. Chyba tu się szło, jak dobrze pamiętam.
No właśnie, tu są jakieś takie... No ale co? Counter. Nie mogę tu nic zrobić? Okej, czyli to wymaga więcej zaangażowania, więc tak to się prezentuje ta gra. O, jakoś całkiem przyjemna, tylko na pewno wymaga więcej pracy. Pamiętam, że na Game Boy Advance trochę w nią grałem i nawet mi się podobało, ale jak się miało programator i dużo pirackich gier do przetestowania, no to wiecie jak to się kończyło. Że mało gier się tak naprawdę ogrywało tak na poważniej, bo głównie ograniczało się do sprawdzania gier. Mogę tu wejść? Chyba nie mogę. Myślałem, że mogę. No dobra, tak się prezentuje ta gra. Na pewno godna polecenia, jak ktoś lubi gry tego typu. Dzięki za uwagę i cześć.